Cześć, dzisiaj dla odmiany nie nagrywam w moim warsztacie i nie będzie to odcinek o kolejnym starym urządzeniu czy kolejnym starym odkurzaczu. Przejeżdżając przez Austrię zatrzymuję się czasem w takiej miejscowości Semmering. Niegdyś był to bardzo popularny kurort w XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku. Później miejscowość podupadła, zaczęło tu przyjeżdżać coraz mniej turystów. Ogromne kompleksy hotelowe, które powstały tutaj jeszcze w XIX wieku, popadły w ruinę. Wiele z nich zostało opuszczonych. A ja dowiedziałem się, że tutaj w lesie, niedaleko jednego z takich hoteli, można znaleźć stary, opuszczony basen, który został wybudowany na początku lat 30. Działał gdzieś do końca lat 60. XX wieku, a od ponad pół wieku, od ponad 60 lat popada w ruinę, jest nieużywany i bardzo chciałbym go dzisiaj obejrzeć. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś niewielka ścieżka prowadząca w dobrym kierunku. Tak, już widać początek zabudowań basenowych. Spójrzcie, tutaj są prawie ukryte w lesie betonowe schody i całkiem ładnie zachowana barierka przy schodach. Tutaj na dole znajdują się pomieszczenia, w których, o ile przeczytałem w historycznym opisie, mieściły się kiedyś takie pomieszczenia rekreacyjne, po prostu siłownia. Włączyłem nie tylko czołówkę, ale też lampkę przy telefonie. Powinno teraz być dość dobrze widać. W środku niestety budynek jest dość mocno zdewastowany. Te urządzenia na pewno nie pochodzą z czasów, kiedy funkcjonował tutaj basen. Oświetlenie niestety mam dość słabe, tutaj bardzo trzeba uważać. Prawdopodobnie tu były umieszczone jakieś pompy. No a tutaj było przejście w miejsce, w którym znajdowała się siłownia. Obiekt jest, jak widzicie, dość mocno zaśmiecony. Szkoda. Tutaj leży jakaś rura, prawdopodobnie od jakiegoś wywietrznika. Obejdźmy od zewnątrz tę część basenu. To są budynki powstałe w latach 30. XX wieku. Ten basen był wybudowany w 1932 roku. Funkcjonował przez całe lata międzywojenne do mniej więcej połowy czy do końca lat 60. XX wieku. Chyba w 1968 roku czy w 1969 roku ostatecznie basen zamknięto. No i w kolejnych dziesięcioleciach był on stopniowo dewastowany. To są takie okrągłe okna, już teraz bez szyb, oryginalne z czasów, kiedy basen ten budowano w latach 30. Prowadzące za tymi oknami znajdowały się, tak jak mówiłem, pomieszczenia rekreacyjne, siłownia, pomieszczenia z różnymi aparatami do ćwiczenia.
ten dźwięk jakby pracującego silnika to jest woda kapiąca na jakąś starą metalową rurę. Zostały też jeszcze, widzę, drewniane ramy po szybach. Z szyb oczywiście nie ma już ani śladu. A tutaj przed tym basenem rozciągał się taras, na którym stały stoliki z restauracji. Spójrzmy jeszcze od tej strony na budynek pomieszczeń znajdujących się w dolnej części basenu, a na górze nad nimi widać barierkę, która otaczała teren samego już basenu. Zaraz spróbuję się tam na górę dostać. Myślę, że wrócę do schodów, na które trafiłem na samym początku. Tutaj widać jakieś ogromne połacie blachy, prawdopodobnie część dawnego pokrycia basenu. Spróbuję teraz po tych schodach wejść na górę i znaleźć sam basen. Wszystko bardzo porośnięte paprociami, krzakami. Tutaj już korzenie drzew pokrywają częściowo schody. Tutaj jakaś resztka wygiętej barierki. Tutaj również widać jakieś zejście do podziemi, osłonięte kratą. Teraz jestem nad zabudowaniami, w których znajdowała się siłownia. Są tutaj też resztki barierki. Tutaj wygląda coś jakby brodziki, prawdopodobnie jakieś prysznice gdzieś tutaj się znajdowały. O, i mam schody. I schody prowadzą już, nie wiem czy to dobrze widać na nagraniu, bo cały basen jest bardzo zarośnięty, ale schody prowadzą do niecki basenowej. To jest bardzo ładnie zachowana poręcz dookoła basenu. Spróbuję tam zejść na dół, chociaż jest to bardzo zarośnięte. Jeszcze całkiem ładnie zachowane takie, nie wiem, granitowe pewnie bloki na rogach schodów, a zajrzę jeszcze najpierw tutaj. Tutaj też jakieś takie mniejsze jakby baseniki. Coś w rodzaju takich wanienek. Może dla dzieci. Tak, ewidentnie był tutaj jakiś taki znacznie mniejszy, płyciutki basen. Nawet nie widzę drugiego końca. Z tego co przeczytałem w historii, ten basen miał 25 metrów długości i musiał być na tyle głęboki, że nawet trenowano tam skoki do wody na głębszej części basenu. Spróbuję najpierw obejść basen dookoła, a później zajrzę ewentualnie do środka. Tutaj kilka kroków od basenu. Jestem w zupełnie nieprzetartym lesie. Nie ma tutaj już żadnych ścieżek. O, tutaj można podejść do krawędzi basenu. Trzeba tylko bardzo uważać, bo tu już jest dosyć wysoko. W tym miejscu basen był głęboki. Myślę, że co najmniej na 3 metry, 3,5 metra.
Tutaj widać tę najgłębszą część basenu i jego ścianę niecki basenowej po drugiej stronie. Spróbuję ją też obejść dookoła. No, w najgłębszym miejscu myślę, że mógł mieć takie dobre 3,5-4 metry. Także spokojnie tutaj z tego miejsca zobaczymy, czy są jakieś fragmenty słupków. Można było skakać do wody. Przede mną widać jakiś spory budynek z białej cegły, z pustaków czy z białych kamieni. Jeżeli dobrze przeczytałem w opisie tego basenu, to był budynek dawnej przepompowni. Za chwilę do niego pójdziemy. Tutaj też widać jakieś stare zejście do pomieszczeń pod basenem, prawdopodobnie jakichś pomieszczeń technicznych. Na upartego można by tutaj zejść. Widać nawet jeszcze resztki takich metalowych, bardzo pordzewiałych schodów. Tutaj widać jakąś część dawnej konstrukcji, która znajdowała się nad basenem, ponieważ nie był to basen odkryty, całkowicie odkryty. Nad nim stała, to widać na starych zdjęciach czy na starych prospektach reklamowych, taka dość duża hala wykonana z drewna, z dużymi oknami. I od strony południowej te okna były rozsuwane, można było je latem rozsunąć, czy wręcz całkowicie wyjąć i ten basen częściowo stawał się taki jakby odkryty. W każdym razie miał takie duże, przestrzenne wyjście chyba od strony południowej na nasłonecznione zbocze schodzące od basenu do doliny, więc sprawiał takie wrażenie częściowo odkrytego. Przeczytałem w historii, że w czasie, gdy został wybudowany na początku lat 30. XX wieku, był to chyba jedyny w Europie taki alpejski basen, no bądź co bądź położony na wysokości niewiele ponad 1000 metrów. Niedługo później dołączył do niego także basen w innym hotelu, tutaj w miejscowości Semmering, w hotelu Südbahn, ale to już był taki typowy wewnętrzny basen, który zresztą istnieje do dzisiaj. Niestety nie udało mi się zdobyć do niego dostępu. On jest po prostu na terenie zamkniętego i niedostępnego do zwiedzania dawnego budynku hotelu, który teraz jest remontowany po wielu, wielu dziesiątkach lat opuszczenia. Dobrze, przejdźmy kawałeczek dalej. Tutaj też widać leżące jakieś resztki barierki. Tutaj też jest jakieś zejście do pomieszczeń technicznych pod basenem. No i tutaj też są części konstrukcji dawnej hali basenowej. Zajrzyjmy może do tej przepompowni. Sam budynek wydaje się być w dużo lepszym stanie niż basen. Kiedyś był ogrodzony siatką, ale widzę, że niewiele z niej już zostało. Tak, wykonany z jakichś takich betonowych bloczków, w środku z cegły. O, może teraz będzie lepiej widać takie ceglane, łukowe sklepienia. No i tutaj miejsce, gdzie albo zbierała się woda, albo stały jakieś pompy pompujące wodę do basenu. O, tutaj dosyć ładnie widać też część zachowanej barierki, która otaczała basen dookoła. Nawet słyszałem, gdzieś przeczytałem, że na tej barierce widać takie oryginalne z lat 30. malowanie na niebiesko. I tu faktycznie na kilku fragmentach od spodu pomiędzy rdzy prześwitują jeszcze części tego oryginalnego niebieskiego malowania. Tutaj jakieś wentylatory. Trzeba uważać, bo tutaj pełno jest takich dosyć głębokich dziur. Tutaj w tym miejscu po południowej stronie basenu znajdowały się kiedyś tereny rekreacyjne. Dzisiaj wszystko jest porośnięte lasem. Przeczytałem też w opisie tego miejsca, że gdzieś tutaj znajdowała się jakaś taka fontanna, czy taki mniejszy basenik, w którym trzymano złote rybki.
tym miejscu, w którym teraz jestem, kiedyś rozstawiano leżaki, krzesełka, tutaj ludzie się opalali, dzieci grały w piłkę, przyjeżdżano na pikniki. Tutaj też jest jakaś osłonięta, głęboka dziura w ziemi z resztkami drabinki prowadzącej w dół. Wydaje mi się, że to miejsce porośnięte szuwarami jest właśnie dawnym stawem, w którym trzymane były złote rybki. Dzisiaj jest to nadal bardzo podmokłe, zarośnięte właśnie jakimś tatarakiem, no ale już na pewno poza żabami i jakimiś kijankami nic tutaj nie pływa. Tak, to musiało być właśnie to miejsce, w którym pływały wtedy złote rybki. A tutaj na górze, spróbuję tam później wejść, jeżeli mi się uda, widać resztki pryszniców. Jakieś metalowe elementy. Tutaj rury doprowadzające wodę do pryszniców. Bardzo możliwe, tutaj też jakiś kran, bardzo możliwe, że tutaj w tym zagłębieniu też można było wziąć prysznic. No a tutaj z obu stron widać schody łączące znajdujący się na górze basen z tymi terenami rekreacyjnymi położonymi poniżej, czyli można było sobie tutaj przyjechać, zrobić piknik, po schodkach wejść na górę, wykąpać się w basenie i wrócić na leżak. Spróbuję teraz wejść tędy może na górę do basenu. Tu jest, widzę, te schody są zawalone jakimiś starymi, zmurszałymi gałęziami, ale może uda mi się to z drugiej strony. Widać, że od czasu do czasu ktoś tutaj przychodzi, bo są takie wydeptane ścieżki. O, i tutaj na tej barierce też w niektórych miejscach widać jeszcze resztki, no już tu już prawie niewidoczne, oryginalnego niebieskiego malowania. Druga część barierki połamana zupełnie. Zaraz tam zajrzę, ale jeszcze widzę tu jakąś dziurę, w którą też warto wsadzić nos. Aha, to są jakieś tunele prowadzące już wzdłuż samego basenu. W jednym miejscu zauważyłem takie fajne, stare drzewo, a na tym drzewie, myślę, że to widać, w górnej części znajduje się stary izolator elektryczny. I teraz ciekawe, czy... Nie sądzę, żeby on był przyczepiony do drzewa, ale bardzo możliwe, że w jakiś sposób to drzewo wchłonęło słup, który się tutaj kiedyś znajdował. Teraz obok tej połamanej barierki spróbuję wejść wyżej na teren basenu. Tutaj są bardzo, bardzo porośnięte, prawie niewidoczne schodki. No i teraz jestem pod prysznicami. Tutaj widać resztki prysznicy. Tutaj pewnie znajdowały się kurki do ich odkręcania. Wszystko porośnięte dzisiaj wysokimi pokrzywami. Nawet nie jestem pewien, czy uda mi się tam przez nie przedrzeć. Tutaj przygnieciona przez drzewa barierka basenu. Raczej sobie odpuszczę, bo te pokrzywy sięgają aż ponad moją głowę. Natomiast tutaj za chwilkę już 2-3 metry dalej zaczyna się basen. Można było wyjść, albo obejść basen dookoła, albo z tego miejsca przejść jeszcze kawałeczek prosto i wskoczyć prosto na głęboką wodę. Zejdę z powrotem na dół. Tutaj widać, że zwalone drzewo wyrwało całkowicie barierkę z jednej strony.
Spróbuję jeszcze przynajmniej kawałeczek wejść do samego basenu. Gdybym był tutaj 60 lat temu, to właśnie wchodziłbym do wody od tej płytszej strony. No i tutaj jest rączka, barierka, której można było się trzymać podczas pływania w basenie. Tutaj też można było złapać się barierki. No i im dalej w głąb basenu, tym głębiej. Dzisiaj bardzo trudno się tutaj poruszać. Wszystko jest bardzo zarośnięte. Chcę zobaczyć, czy gdzieś w którymś miejscu... O, tu już się robi wyraźnie głębiej. A mniej więcej od połowy niecki basenowej. No teraz bym stał mniej więcej po szyję w wodzie. Dalej już chyba nie wejdę, bo jest to bardzo zarośnięte. Ale tam już robi się rzeczywiście głęboko. Teraz gdybym był tutaj 60 lat temu, mógłbym się odbić od dna i sobie po prostu popłynąć dalej i dać tam nura na głębokiej części. Całkiem spory basen, w którym naprawdę można było fajnie popływać. A jak ktoś chciał się tylko pochlapać, to mógł sobie tutaj trzymać się barierki i nogami młócić wodę. I tutaj jeszcze resztki jakiejś blachy, jakiegoś starego piorunochronu. Wszystko to pewnie wpadło do basenu podczas rozbiórki drewnianej hali, która się nad nim znajdowała. I tutaj wyjście z basenu. Dzisiaj panuje tutaj wszędzie cisza dookoła, ale można sobie wyobrazić latem, w latach 30. czy w latach 50. Tutaj piski, krzyki, śmiechy, pluskanie wody, jakieś głosy orkiestry grającej dla gości położonej poniżej kawiarni. Dzisiaj słychać tylko kapanie deszczu i głosy ptaków. Czasem gdzieś jakieś głosy spacerowiczów przechodzących ścieżką, którą prawdopodobnie ja też szedłem, szukając tego basenu. I z powrotem idę w kierunku schodów prowadzących na dolny taras. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że to nagranie o starym, opuszczonym alpejskim basenie, który od 60 lat jest już nieużywany i popada w ruinę, było taką ciekawą odmianą od pokazywanych na co dzień starych odkurzaczy na moim kanale. A przy następnych pobytach tutaj postaram się pokazać Wam też te ogromne, ciekawe, stare hotele sięgające historią jeszcze XVIII czy początków XIX wieku, które przez wiele dziesiątek lat były tutaj opuszczone. Teraz są powolutku remontowane, ale też tak naprawdę nikt nie wie, co z nimi do końca zrobić. No i bardzo chętnie przy jakimś następnym pobycie tutaj pokażę Wam tę historyczną kolej prowadzącą właśnie przez przełęcz pomiędzy miejscowościami Glognic a Mürzzuschlag przez Semmering, no bo to było w XIX wieku jednak ogromne osiągnięcie inżynieryjne i do dzisiaj jest to taki bardzo cenny zabytek historii kolejnictwa. Dzięki, na razie, do zobaczenia, do następnego razu. W następnym nagraniu pewnie spotkamy się już w moim warsztacie przy przeglądzie jakiegoś kolejnego odkurzacza. Cześć, do zobaczenia.